Vandenberg. Zespół założony w Holandii, a dokładniej w Hadze w prowincji Holandia Południowa. Zespół grał w okresie 1981-1987, a następnie zespół został reaktywowany w 2020 roku i gra do dziś. Gatunek jaki grają to heavy metal łamane na hard rock, a album, o którym sobie dzisiaj opowiemy, to Sin. Niestety nie znalazłem oficjalnego odnośnika od zespołu dotyczącego zakupu płyty, więc wstawiam tutaj cenę ze strony empik.com. Album na tej stronie kosztuje 62,99 zł. Czy album jest warty swojej ceny? Czy ten zespół i ich muzyka jakkolwiek mnie zainteresowały? Czy drugi album po reaktywacji jest godny uwagi? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z albumu muzycznego. Albumu, który kupiłem od tego samego gościa, od którego zakupiłem Widzę, Czuję, Jestem. Puścił mi pierwszy utwór i przyznam, że mieli moją atencję, więc zakupiłem, wróciłem do domu i przesłuchałem. O samym zespole nigdy nie słyszałem, dlatego byłem zaciekawiony, czy mi przypadnie. Opowiedzmy sobie na początek jednak coś o tym zespole. Vandenberg to zespół składający się z 4 członków. I są to Randy van der Elsen, basista, Koen Herbst, perkusista, Adrian Vandenberg, gitarzysta, instrumenty klawiszowe oraz tekściarz oraz Mats Leven, wokalista oraz tekściarz. Tych 4 dżentelmenów wydało album Sin, na którym znajduje się 9 utworów. I są to Thunder and Lightning, House on Fire, Sin, Light It Up, Walking on Water, Burning Skies, Hit the Ground Running, Baby You've Changed oraz Out of the Shadows. Jak mówiłem, kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać i po pierwszym odsłuchaniu nie byłem do końca przekonany, ale staram się wielokrotnie odsłuchać jakiś album, by móc się bardziej wczuć. Dlatego za drugim razem było lepiej, a po trzecim w ogóle mi siadło. To, co mi się niezmiernie podoba, to wokal. Bo Mats zauważyłem, że ma tendencję do modulowania głosu podczas piosenek i często zmienia się tonacja. Raz wyższe, a raz niższe. Często przeskakuje, zwłaszcza to słyszę w utworze Sin, o którym jeszcze powiem. Dodatkowo chociażby w trakcie utworu Light It Up czy Hit the Ground Running brzmi, jakby naprawdę się świetnie bawił podczas nagrywania wokalu. Kwestia tego, że mimo że chłopaki naprawdę dobrze się bawili podczas nagrywania, to niektóre piosenki czy teksty są dość ciężkie czy życiowe. Chociażby utwór Baby You've Changed. Jak sam tytuł sugeruje, jest o problemach w związku, gdzie jeden z partnerów się mocno zmienił i chociażby partner czy partnerka odwraca chłodny wzrok podczas pocałunku. Mamy też utwór House on Fire, który jest chyba o niepohamowanym gniewie, jeśli dobrze zrozumiałem. Gdzie w efekcie ktoś zaczął podpalać domy, żeby dać upust złym emocjom. A taki utwór Thunder and Lightning jest, jeśli dobrze to interpretuję, o próbie ucieczki z toksycznej relacji, która nie przynosi kompletnie nic dobrego, ale czai się chociaż strach przed rozstaniem. Dlatego facet ma opory, by to zrobić. Jest, myślę, tego więcej, ale to tylko przykłady tekstów. Jeśli chodzi o samą muzykę, to jest tu naprawdę dobrze. Niezwykle podoba mi się tu gitara, chociażby w tytułowym utworze Sin lub w Hit the Ground Running. Naprawdę niezłe riffy, od jakichś szybszych do wolniejszych, ale ciężkich. Naprawdę słychać to w utworach według mnie. Podoba mi się niemiłosiernie początek ostatniego utworu, czyli Out of the Shadows. Przez intro, gdzie słychać na początku, jak śpiewa chłopiec. Jego głos brzmi na kompletnie bezemocjonalny albo przerażony, przez co wprowadza to naprawdę niezły klimat z instrumentami, po czym jest solidne uderzenie. Sam wstęp wywołuje u mnie dreszcze, a potem mamy spokojne tempo, ale naprawdę dobre riffy i ogólnie niezłą muzykę. Całość według mnie jest naprawdę niezła, bo jest tu różnorodność muzyczna. Mamy zarówno tu utwory dość szybkie jak Light It Up czy Hit the Ground Running, ale mamy też wolniejsze jak Sin czy Out of the Shadows, a każdy utwór uważam za całkiem niezły. Zwłaszcza, że refreny wydają mi się łatwe do zapamiętania czy po prostu wpadają w ucho. Dobra, pomówmy teraz coś o mojej ulubionej trójcy i o utworze, który podobał mi się najmniej. Jeśli chodzi o moją ulubioną trójkę, to są to Out of the Shadows, Light It Up oraz Sin, o którym, jak wcześniej mówiłem, coś chcę opowiedzieć. Większość utworów muszę przyznać, że podoba mi się, ale nie nazwałbym ich mega zajebistymi dla mnie. Poza tym, Sin to według mnie utwór, który mocno wystrzelił w górę i wysoko stoi ponad innymi utworami. Spokojny początek ze stoickim głosem Matsa, po czym mamy przeciągnięcie słowa Sin i ruszają instrumenty wraz z nim.
Nie tylko wokalnie mi się to podoba, ale czuję się, jakby mi opowiadał jakąś naprawdę mroczną historię, przez co tym bardziej mi się ten utwór podoba. A gdy dochodzi do refrenu, to w ogóle odpływam. Jeśli chodzi o najmniej ulubiony utwór, to myślę, że jest to Baby You've Changed. Jest okej, ale należy to do mojej kategorii smętne, których raczej nie jestem fanem. Całość albumu jest naprawdę dobra i spodobała mi się ta płyta mimo początkowych wątpliwości, czy nie miałem takiego dobrego pierwszego wrażenia po pierwszym odsłuchaniu całości. Jednakże po kolejnych było o wiele lepiej i z chęcią wracam sobie do tego albumu, mimo że teksty raczej są dość ciężkie. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego słuchania. I czas na krótkie fragmenty utworów z tego albumu. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!